Oglądasz filmy i seriale, ale nie chcesz płacić pełnej ceny za abonament w popularnych serwisach streamingowych? Nikt z rodziny lub znajomych nie chce się złożyć na wspólną subskrypcję? Możesz skorzystać z Gamzgo. Kupisz tutaj za ułamek ceny abonament na popularne serwisy streamingowe takie jak Netflix, HBO czy nawet ChatGPT, Spotify i wiele więcej. Skorzystaj z linku poniżej i wprowadź kod promocyjny, aby kupić subskrypcję współdzieloną za ułamek ceny. Jeśli chcesz zaoszczędzić, to dobra okazja. Huge amount of unrecorded human history beneath the ocean surface that we don't know very much about at all. A real living sea monster. Ogromna część niezarejestrowanej historii ludzkości znajduje się pod powierzchnią oceanów, a my wiemy o niej naprawdę niewiele. Ponad 70% powierzchni naszej planety jest zanurzone w wodzie, co oznacza, że głębiny morskie skrywają niewyobrażalną liczbę tajemnic czekających na odkrycie. W ramach prób rozwikłania niektórych z tych zagadek natknęliśmy się na zaskakujące znaleziska, które mogą przyprawić o dreszcze i sprawić, że poważnie przemyślisz wyprawę na dno oceanu. Dołącz do nas podczas odliczania 20 najbardziej niewiarygodnych odkryć naukowych w głębokich wodach, które zmrożą Ci krew w żyłach. Napisz komentarz Megalodon i zostaw łapkę w górę, a przypnę Ci serduszko. Służba na okręcie podwodnym to zadanie nie dla osób o słabych nerwach. Wszystko rozgrywa się w długim metalowym cylindrze zanurzonym setki metrów pod powierzchnią wody. Każda drobna usterka może tam urosnąć do rangi poważnego zagrożenia, jednak nawet na tym tle rok 1968 zapisał się tragicznie w historii okrętów podwodnych. W bardzo krótkim odstępie czasu zaginęły 4 takie jednostki, a w katastrofach zginęło łącznie 318 osób, co sprawiło, że był to najbardziej śmiercionośny rok dla okrętów podwodnych od zakończenia II wojny światowej. Zaginione okręty to amerykański USS Skorpion, izraelski INS Dakar, francuski Minerve oraz radziecki K-129. Każdy z nich przepadł w niejasnych okolicznościach, a pytania i przypuszczenia na temat przyczyn tych zdarzeń nie milkną od dziesięcioleci. Różne kraje, odmienne rejony świata, a jednak wspólnym mianownikiem jest zagadka zniknięcia. Mimo zakrojonych na szeroką skalę akcji poszukiwawczych i prób wydobycia, los tych jednostek w dużej mierze pozostaje nieznany. Pojawia się wiele teorii, od zwykłych awarii technicznych, po hipotezy sugerujące udział innych państw, lecz ze względu na specyfikę misji okrętów podwodnych wiele informacji pozostaje niejawnych. Dlatego też nawet po latach zagadka zaginięcia tych 4 okrętów nadal budzi wielkie emocje. Australia's Cannibal Shark. W podwodnym królestwie rekinów żarłacze białe zajmują dominującą pozycję, podobnie jak lwy na sawannie. Jednak niedawne odkrycie w Australii zaskoczyło naukowców, rzucając nowe światło na zachowania tych potężnych drapieżników. W trakcie badań polegających na znakowaniu żarłaczy białych, badacze zauważyli, że rekin o długości około 2,7 metra zniknął bez śladu. Jedyne co po nim pozostało to nadajnik, który został wyrzucony na brzeg. Analiza danych z urządzenia wykazała gwałtowny skok temperatury, a następnie zanurzenie na głębokość około 580 metrów. Było to zgodne z sytuacją, w której znakowany rekin znalazł się w żołądku innego zwierzęcia. Po dokładnym śledztwie ustalono, że rekina mogła pożreć inna żarłacz biała, szacowana na około 4,9 metra długości i ważąca blisko 2000 kg. To odkrycie pokazało, że choć żarłacze białe na ogół unikają konfliktów wewnątrz gatunku, zdarza się u nich kanibalizm. Jest to ważna wskazówka dotycząca ich wzajemnych relacji w środowisku morskim, a także dowód na to, że jeszcze nie wszystko o nich wiemy. Czarny dym w głębinach. Schodząc w morskie głębiny w okolicach wysp Galapagos, natrafiamy na niezwykłe i nieco upiorne podwodne kominy hydrotermalne zwane czarnymi palaczami. Po raz pierwszy odkryto je w 1976 roku, a swoją nazwę zawdzięczają charakterystycznym kłębom ciemnego dymu, który z nich bucha. Niektóre z tych kominów osiągają wysokość nawet około 60 metrów i znajdują się na głębokościach rzędu 2500 do 3000 metrów.
Ich niezwykły wygląd przypomina podwodne fabryki, z których unoszą się chmury gęstego czarnego dymu. Powstaje on na skutek zetknięcia się przegrzanej wody z chłodną wodą morską, co prowadzi do wytrącania się minerałów w postaci czarnej chmury. Temperatura wewnątrz tych otworów może sięgać nawet około 400 stopni Celsjusza. Mimo tak ekstremalnych warunków w rejonie czarnych palaczy żyją zaskakujące formy życia, takie jak niektóre gatunki ślimaków, krewetek czy gigantycznych rurkoczółkowców. Korzystają one z bakterii zdolnych do wykorzystywania związków chemicznych wynoszonych przez wodę ze skorupy ziemskiej, aby przetrwać w tej nieprzyjaznej dla większości stworzeń scenerii. Zatoka Khambat. W pierwszych latach XXI wieku u wybrzeży stanu Gujarat w Zatoce Khambat odkryto pozostałości, które przypominały fragmenty starożytnego miasta. Znalezisko to od samego początku budziło kontrowersje, a wśród uczonych zaczęły się gorące dyskusje. Podwodne struktury i artefakty znalezione w tym miejscu bardzo zaintrygowały opinię publiczną, gdyż mogły mieć ogromne znaczenie historyczne. Jednak sposobowi, w jaki je odkryto, daleko było do ideału. Zamiast przeprowadzenia skrupulatnych badań archeologicznych, obszar ten został zasadniczo przefiltrowany poprzez pogłębianie dna. Taka metoda mogła zaburzyć układ odnalezionych obiektów, utrudniając ustalenie ich faktycznego kontekstu i wieku. Datowanie węglowe wydobytych próbek jest źródłem kolejnych kontrowersji. Jeśli bowiem okaże się, że liczą one sobie 9500 lat, wówczas mielibyśmy do czynienia z najstarszą znaną cywilizacją na świecie. To byłoby odkrycie niemal rewolucyjne. Zwolennicy tej teorii przekonują, że zatopione miasto w Zatoce Khambat to dowód na istnienie zaawansowanej kultury sprzed tysięcy lat. Przeciwnicy natomiast podkreślają, że potrzebne są bardziej szczegółowe, precyzyjne badania i wykopaliska, zanim ogłosimy tak przełomowe wnioski. Jak na razie natura i znaczenie tych ruin pozostają obiektem sporów w środowisku naukowym. Tajemniczy dźwięk. Bloop to zagadkowy dźwięk zarejestrowany w 1997 roku, który wywołał burzę dyskusji wśród naukowców i miłośników teorii spiskowych. Specjaliści nie mogli dojść do zgody co do źródła tego ultraniskiego, niezwykle głośnego sygnału, co jeszcze bardziej pobudziło wyobraźnię opinii publicznej. Na początku za najbardziej prawdopodobne wytłumaczenie uznawano olbrzymie góry lodowe, które miałyby się przesuwać po dnie oceanu, generując tak specyficzny dźwięk. Jednak w 2002 roku Christopher Fox z Narodowej Administracji Oceanów i Atmosfery NOAA wysunął hipotezę, że ów dźwięk mógł powstać za sprawą nieznanego stworzenia żyjącego w głębinach. Przez kolejnych kilka lat nadal toczono spory o pochodzenie bloopa, aż w końcu NOAA skłoniła się ponownie do wyjaśnienia związanego z pękaniem lodu, tak zwana icequake. Brak ostatecznych dowodów sprawia, że bloop pozostaje jedną z najbardziej fascynujących tajemnic oceanicznych, pobudzając umysły naukowców i fanów niewyjaśnionych zjawisk do dalszych poszukiwań. The Bermuda Triangle. Tak zwany trójkąt bermudzki, rozciągający się mniej więcej między Portoryko, Miami a wyspą Bermudy, urósł do rangi obiektu niekończących się spekulacji. Bywa nazywany jedną z najstarszych fałszywych sensacji na świecie, bo choć jest to jeden z najbardziej uczęszczanych szlaków żeglugowych, to jednak większość rejsów mija tam bez najmniejszych problemów. Mimo to katastrofy, które miały tam miejsce, bywają wyjątkowo zagadkowe. Jedna z najsłynniejszych historii dotyczy statku Ellen Austin, który miał dwukrotnie stracić załogę. Kolejnym głośnym przykładem jest okręt USS Cyclops należący do marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych, który zniknął wraz z 309 marynarzami na pokładzie. Dodatkowo istnieje mnóstwo opowieści o statkach odnajdywanych całkowicie opuszczonych, bez jakiegokolwiek śladu walki czy pośpiechu, za to z nieobecnymi załogami, co tworzy atmosferę jeszcze większej tajemnicy. Owszem, nie brakuje różnych wyjaśnień, od teorii naukowych po te rodem z fantastyki, jednak prawdziwe przyczyny tych zniknięć wciąż pozostają niewyjaśnione. Warto jednak pamiętać, że na ogół żegluga w tym regionie jest bezpieczna, a większość wypadków nie różni się statystycznie od innych rejonów świata.
Na dnie Zatoki Meksykańskiej, na głębokości około 1000 metrów poniżej poziomu oceanu, kryje się śmiercionośne zjawisko zwane jacuzzi rozpaczy. Ta frapująca podwodna formacja przeczy przyjętej wizji, że woda jest zawsze jednym, jednolitym środowiskiem. W rzeczywistości różnice w temperaturze i poziomie zasolenia mogą tworzyć w obrębie zbiorników wodnych odrębne strefy, które przypominają osobne jeziora czy nawet oceany. Nazwa jacuzzi rozpaczy nie wzięła się znikąd. Woda w tym podmorskim jeziorku jest wyraźnie cieplejsza od otaczającej ją słonej wody oceanicznej, która ma zazwyczaj około 4 stopni Celsjusza. Gdy badacze powrócili do tego miejsca w 2015 roku, zanotowali w jacuzzi rozpaczy temperaturę od około 8 do nawet 19 stopni Celsjusza, co jest sporą różnicą w porównaniu z pobliskimi wodami. Choć to nietypowe jezioro ma zaledwie około 4 metry głębokości i około 10 metrów średnicy, jest śmiertelne dla każdego stworzenia, które zanurzy się w nim na dłużej. Zawiera bowiem bardzo dużo soli, metanu i siarkowodoru, co sprawia, że jest skrajnie toksyczne. Nawet odporne gatunki morskie mogą tam doświadczyć wstrząsu toksycznego, który bywa dla nich zabójczy. Naukowcy są dopiero na początku drogi do zrozumienia tego surrealistycznego ekosystemu. Podejrzewają, że badanie jacuzzi rozpaczy może dostarczyć nam cennych informacji o warunkach, jakie mogą panować na innych planetach. Ekstremalne i niepowtarzalne właściwości tego podmorskiego jeziora stwarzają wyjątkową okazję do zrozumienia, jak życie może funkcjonować w tak nieprzyjaznych warunkach, także poza naszą Ziemią. Obwinianie istot pozaziemskich za różne niewyjaśnione zdarzenia potrafi rozpalić wyobraźnię. Odkrycie anomalii na Morzu Bałtyckim w 2011 roku podczas poszukiwania skarbów również wzbudziło sensację, bo kształtem przypominało słynny sokół Millennium z Gwiezdnych Wojen. Jednak geolodzy prędko zaznaczyli, że natura często tworzy oryginalne formacje skalne, a słaba jakość obrazu z sonaru utrudniała ustalenie, co faktycznie znajduje się na dnie. Mimo to sama myśl o rozbiciu się obiektu UFO w Morzu Bałtyckim jest niezwykle ekscytująca i uwypukla fakt, że nasze wody pozostają w dużej mierze niezbadane, pełne tajemnic czekających na odkrycie. Kto wie, jakie jeszcze intrygujące formacje, stworzenia czy zjawiska kryją się w oceanicznych głębiach i czekają na to, byśmy je odnaleźli. Niezbadane obszary morskich odmętów wciąż inspirują do kolejnych wypraw i badań, obiecując niezliczone cuda, o których nawet nam się nie śniło. Rhino Coals. W lodowatych rejonach polarnych mają miejsce zjawiska, które są tak specyficzne i trudne do zaobserwowania w naturalnych warunkach, że niewielu ludzi kiedykolwiek je widziało. Do takich fenomenów zalicza się tzw. Rhino Coals, co może budzić zarówno zachwyt, jak i dreszcz grozy wśród tych, którzy wiedzą o tym procesie. Rhino Coals to inaczej solanka wyciekająca z pokrywy lodowej i dostająca się do oceanu. Gdy spływa w dół, zostawia za sobą zamarzającą morską wodę, tworząc coś w rodzaju lodowego palca śmierci. To właśnie ta ponura nazwa wzięła się stąd, że niektóre morskie stworzenia mogą nie zdążyć umknąć przed szybko rozprzestrzeniającym się lodem i zamarzają na miejscu. Zjawisko to powstaje w wyniku bardzo delikatnej interakcji między lodem i wodą morską w regionach, gdzie panują skrajnie niskie temperatury. Wypływająca solanka natychmiast wchodzi w reakcję z otaczającą ją wodą oceanu, powodując gwałtowne zamarzanie i tworzenie się niezwykłych, przypominających sople kształtów, które sięgają dna. To z kolei może być śmiertelną pułapką dla istot żyjących na dnie, jeśli nie zdołają się odpowiednio szybko odsunąć. Dzięki postępowi technologicznemu i odważnym wyprawom naukowym udało się uchwycić choć fragment tego urzekającego i niebezpiecznego fenomenu. Kiedy patrzymy na te niesamowite obrazy, zyskujemy lepsze zrozumienie tego, jak kruchy i zadziwiający potrafi być ekosystem polarny. Żeglarze od wieków snuli opowieści o tajemniczych zjawiskach na morzu, wspominając m.in. o syrenach czy złych omenach czających się w głębinach. Często traktowano je jako zabobony, lecz jedno z nich, efekt mlecznych mórz, zostało potwierdzone naukowo, choć wciąż nie znamy jego pełnego wyjaśnienia. Dawne relacje marynarzy opisywały ogromne obszary wody przyjmujące mleczno-biały lub niebieskawy kolor, do tego emitujące delikatną poświatę.
Dzięki współczesnej technologii wiemy już, że efekt mlecznych mórz rzeczywiście istnieje i jest powodowany przez bioluminescencyjne bakterie obecne w wodzie. Chociaż to odkrycie rzuciło trochę światła na istotę zjawiska, nadal mamy wiele pytań bez odpowiedzi. Pomimo świadomości, że bioluminescencyjne bakterie odpowiadają za efekt mlecznych mórz, nie potrafimy dokładnie ustalić, co wywołuje ich masowe namnażanie się, ani jakie dodatkowe czynniki sprawiają, że to zjawisko przybiera tak spektakularną formę. To właśnie ta wyjątkowa i wciąż nie do końca poznana natura efektu mlecznych mórz wciąż fascynuje badaczy i przypomina nam, że w oceanicznych głębinach kryje się wiele sekretów, które czekają na odkrycie. Zaginione miasto. W 2015 roku badacze z Grecji i Szwecji dokonali wyjątkowego odkrycia w zatoce Koilada na południe od Aten. Wyruszyli w teren, spodziewając się znaleźć ciekawe obiekty, ale to, co zobaczyli, przeszło ich najśmielsze oczekiwania. Kilka fragmentów ceramiki zaprowadziło ich do pozostałości całego zaginionego miasta. Ta starożytna osada zajmowała obszar o powierzchni około 4,8 hektara, a jej początki sięgały epoki brązu, co nadaje temu miejscu ogromne znaczenie dla historii regionu. Niezwykłym elementem miasta była solidna fortyfikacja otoczona murami obronnymi oraz wieżami strażniczymi. To pierwsza tego typu konstrukcja odkryta na obszarze starożytnej Grecji, co świadczy o zaawansowaniu i znaczeniu tej społeczności. Do dziś nie wiemy, co doprowadziło do jej upadku i ostatecznego porzucenia. Archeolodzy badają kolejne ślady, mając nadzieję, że rzucą one więcej światła na przyczyny zagłady tego miasta. Jednak na razie pozostaje ono zagadką, która intryguje badaczy i miłośników historii starożytnej. Julia Sound. W 1999 roku Narodowa Administracja Dóbr Oceanów i Atmosfery NOAA w Stanach Zjednoczonych zarejestrowała zagadkowy dźwięk, który otrzymał nazwę Julia. Intrygujące nagranie trwało około 15 sekund i od razu zwróciło uwagę zarówno naukowców, jak i miłośników teorii nie z tej Ziemi. Mimo rozmaitych hipotez na temat pochodzenia dźwięku, wciąż nie mamy pewności co do tego, co mogło go wywołać. Jeden z badaczy NOAA zasugerował, że prawdopodobną przyczyną było zderzenie góry lodowej z kontynentem Antarktydy, choć nie sposób potwierdzić tej tezy w 100%. Wiadomo natomiast, że Julia była wyjątkowo głośna i dało się ją wychwycić na rozległym obszarze oceanu. Ci, którzy lubią mniej przyziemne teorie, twierdzą, że równie dobrze mógł to być odgłos pochodzący od ogromnego, nieznanego dotąd stworzenia morskiego, lecz brak dowodów sprawia, że brzmi to raczej jak fantazja. I jeszcze więcej emocji budzą krążące pogłoski o zdjęciach satelitarnych, rzekomo ukazujących potężny cień poruszający się w okolicach Antarktydy w czasie, gdy zarejestrowano dźwięk Julia. Niestety nie znaleziono żadnych wiarygodnych dowodów na poparcie tych doniesień. W maju 2019 roku zespół badaczy z Narodowej Administracji Dóbr Oceanów i Atmosfery NOAA prowadził testy z użyciem podwodnych dronów w Zatoce Meksykańskiej. Podczas tych eksperymentów sonar zarejestrował sygnał sugerujący istnienie tajemniczego wraku. Badacze nie kryli ekscytacji i postanowili przyjrzeć się znalezisku z bliska, zapraszając jednocześnie archeologów z całego świata, by śledzili transmisję na żywo z eksploracji. Mimo intensywnych badań wciąż niewiele wiadomo na temat pochodzenia statku poza numerem 2109 widocznym w jego obrębie. Szacuje się, że mógł powstać około 200 lat temu, a ślady spalenizny na elementach drewnianych wskazują, iż być może zatonął w wyniku pożaru. Niektórzy specjaliści sugerują, że mógł pochodzić z połowy XIX wieku, czyli około roku 1850. Jak na razie nie znamy przyczyn katastrofy ani losu załogi. NOAA kontynuuje badania, lecz nie jest to jedyny zagadkowy wrak spoczywający w Zatoce Meksykańskiej. Podczas ekspedycji z zastosowaniem sondy Oculus badacze rejestrowali każdy etap eksploracji, starając się zrozumieć, co naprawdę spotkało tę jednostkę. W dziejach ludzkości nie brak mitów i legend o morskich potworach, które kiedyś miały nawiedzać żeglarzy w różnych zakątkach świata. Choć takie istoty jak lewiatan czy kraken mogą pozostawać w sferze folkloru, to w oceanie faktycznie żył kiedyś jeden z najgroźniejszych drapieżników wszechczasów – megalodon. Sama nazwa megalodon oznacza dosłownie duży ząb,
a jego imponujące około 7-centymetrowe zęby to jedyne nieliczne pozostałości, jakie dotąd znaleziono, ponieważ nigdy nie odkryto kompletnego szkieletu. Megalodony były olbrzymimi, prehistorycznymi rekinami, osiągającymi nawet około 18 metrów długości i ważącymi powyżej 59 ton. Ich rozmiary i potęga sprawiły, że w pełni zasługują na miano prawdziwych postrachów mórz. Zdaniem większości badaczy te giganty zniknęły z oceanów wiele milionów lat temu, lecz nie brakuje osób, które wierzą, że megalodony nadal mogą żyć w głębinach. Choć programy popularno-naukowe i liczne doniesienia medialne lubią rozbudzać nadzieję na istnienie współczesnych megalodonów, pamiętajmy, że dowody naukowe wskazują jednoznacznie na ich wymarcie. Z drugiej strony odkrycia takich gatunków jak Latimeria czy rekin wielkogębowy pokazują, jak niewiele jeszcze wiemy o głębiach morskich. Rozległość oceanów pozwala snuć rozmaite przypuszczenia na temat nieznanych form życia, a kto wie, może kiedyś zmienimy nasze poglądy na temat prehistorycznych stworzeń, które niegdyś rządziły wodnymi głębinami. Przerażający stwór głębin, zwany Colossal Squid, po raz pierwszy został odkryty w 1925 roku, dając podstawy dla legend o morskich potworach. Te niesamowite istoty wciąż pozostają niezwykle trudne do zaobserwowania, przez co nasza wiedza o ich budowie jest dość ograniczona. Na bazie znalezionych dziobów przypuszcza się, że dorosłe Colossal Squids mogą ważyć około 680 kg i osiągać nawet około 9 do 10 metrów długości. Choć już te liczby robią wrażenie, wstępne obserwacje sugerują, że niektóre osobniki mogą być jeszcze większe. Wiadomo, że żyją głównie w Oceanie Antarktycznym i nurkują na głębokości sięgające około 2195 metrów, co znacząco utrudnia ich badanie. Jakby rozmiar nie był wystarczająco przerażający, te olbrzymy mają na mackach obrotowe haczyki zakończone 3 ostrzami, dzięki którym stają się wyjątkowo skutecznymi drapieżnikami w swoim podmorskim świecie. Ich istnienie pokazuje, jak wiele wciąż musimy odkryć w głębinach i jak niewiele tak naprawdę wiemy o życiu w otchłani oceanów. Makropinna microstoma, znana również jako barrellayfish, to niewielka, niezwykle intrygująca ryba o wybitnie osobliwym wyglądzie. Choć odkryto ją w 1939 roku, dopiero w 2004 udało się zrobić pierwsze zdjęcie żywego osobnika dzięki staraniom Instytutu Badawczego Akwarium w Monterey Bay. Ta wyjątkowa ryba żyje na głębokościach od około 600 do 850 metrów. Najbardziej charakterystyczną cechą jest przejrzysta, kopulasta głowa, w której mieszczą się rurkowate oczy. Gdy makropina microstoma namierzy potencjalny pokarm, może obrócić oczy tak, by patrzyły do przodu, obejmując w polu widzenia swój własny pysk. Oczy barrellayfish są doskonale przystosowane do wyłapywania światła w mrocznym środowisku. Dzięki przezroczystej głowie ryba może spoglądać nie tylko przed siebie, lecz także ku górze, obserwując, co dzieje się nad nią. Ta niespotykana budowa ciała fascynuje naukowców, a zarazem wzbudza w widzach dreszcz niepokoju, sprawiając, że makropinna microstoma uchodzi za jeden z najbardziej osobliwych gatunków w głębinach. SS Thistlegorm. Zatopione statki tworzą upiorną mozaikę na dnie mórz i oceanów, często kryjąc w sobie historię ludzkich zwycięstw i porażek. Niektóre z nich noszą ślady wojennej pożogi, odsłaniając dramatyczne konsekwencje konfliktów na pełnym morzu. Jednym z takich statków jest SS Thistlegorm, który spotkał tragiczny koniec w Morzu Czerwonym w 1941 roku podczas ataku militarnego. Po 15-letnim okresie eksploatacji i odbyciu wielu rejsów, parowiec SS Thistlegorm został przydzielony do służby w czasie II wojny światowej. Miał dostarczyć do Egiptu cenny ładunek, w tym pojazdy, broń oraz inne niezbędne towary. Niestety nie zdołał dotrzeć do celu. Okręt wpadł w pułapkę wrogich sił i został zatopiony, stając się ofiarą wojennej zawieruchy, która ogarnęła świat w tamtym czasie. Wrak SS Thistlegorm przez lata spoczywał na dnie oceanu, zapomniany i otoczony milczeniem. Los odmienił się w chwili, gdy słynny badacz Jacques Cousteau wraz z ekipą natrafił na jego miejsce spoczynku. Zdołali oni wydobyć część wyposażenia statku, lecz pozostawili większość towarów nietkniętych, tworząc tym samym niezwykły pomnik minionej tragedii. Naszym kolejnym przystankiem w podmorskiej podróży jest niesamowita, a zarazem budząca grozę pozostałość neolitycznej wioski zatopionej w basenie Morza Śródziemnego.
Mowa o osadzie Atlit Jam, znajdującej się u wybrzeży miejscowości Atlit w Izraelu. Analiza radiowęglowa datuje ją na okres między 8900 a 8300 lat temu. Z każdym kolejnym odkryciem tajemnica tego miejsca staje się coraz bardziej niepokojąca. Atlit Jam niegdyś tętniło życiem, a dziś spoczywa pod wodą jak niemy świadek wielkiej tragedii. Badacze przypuszczają, że przyczyną nagłego zatopienia mogła być erupcja wulkanu, która wywołała niszczycielskie tsunami niszczące pobliskie tereny. Dodatkowym czynnikiem mógł być ówczesny wzrost poziomu wód morskich, który przypieczętował los tej społeczności. Wśród odkryć szczególne wrażenie robią ludzkie szczątki i groby, skrupulatnie badane przez archeologów od ponad 25 lat. Znalezione szkielety i przedmioty w grobach pozwalają naukowcom poznać obyczaje dawnych mieszkańców. Dodatkowo odnaleziono sterty ryb przeznaczonych zapewne na handel, dowód na to, że katastrofa przyszła gwałtownie, nie zostawiając mieszkańcom czasu na ocalenie dobytku. Przemierzanie pozostałości Atlit Jam to jak wędrówka w czasie do miejsca, które zniknęło pod taflą wody wskutek potężnych sił natury. Tragedia tej wioski przypomina nam o nieustannych zmianach w dziejach świata i zagadkach, które często kryją się w głębinach. Pozostałości po neolitycznej społeczności stanowią dowód nie tylko na siłę ludzkiego ducha, ale też na ogrom tajemnic, jakie wciąż spowijają nasze przeszłe dzieje. Zostaw łapkę w górę, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zaraz odkryjemy kolejną niesamowitą historię. Atlantyda Japonii. Monument Yonaguni to jedno z najbardziej intrygujących podwodnych stanowisk archeologicznych, często utożsamiane z legendarną Atlantydą. Specjaliści określają je jako jedno z najważniejszych odkryć w historii archeologii podwodnej. Podobnie jak w przypadku drogi Bimini, badacze spierają się, czy mamy do czynienia z formacją naturalną, czy pozostałościami starożytnej cywilizacji. Struktura monumentu jest zdumiewająco geometryczna. Można tam dostrzec płaskorzeźby przypominające w zarysie zwierzęce rzeźby, a nawet coś, co wygląda na zarys kolumn. Część naukowców, w tym profesor Masaki Kimura, twierdzi, że może to być ślad po zaginionej krainie Mu, często kojarzonej z Atlantydą. Sugestia, że chodzi o pozostałości cywilizacji sprzed 10 000 lat, jest dla wielu osób szokująca i trudna do uwierzenia. Aby ostatecznie potwierdzić pochodzenie monumentu, konieczne są dalsze badania i dowody. I jak w przypadku każdej wielkiej zagadki z przeszłości, Yonaguni wciąż rozbudza wyobraźnię i zachęca naukowców do dalszej eksploracji głębin w poszukiwaniu prawdy. Leptocephalus giganteus. Leptocephalus giganteus, opisany przez Antona Glena w 1930 roku i Petera Henry'ego Johna Cassella w 1959 roku, to niezwykle rzadki gatunek węgorza. Według niektórych teorii występuje wyłącznie w najgłębszych partiach oceanów, a dotychczas udało się zbadać jedynie 2 osobniki, oba w fazie larwalnej, dalekiej od osiągnięcia dojrzałości. Co istotne, jeden z tych larwalnych okazów miał już około 180 cm długości, choć larwy węgorzy zazwyczaj stanowią 1/32 rozmiaru formy dorosłej. To wywołało lawinę spekulacji, że w przypadku osiągnięcia pełnego rozwoju Leptocephalus giganteus mógłby być prawdziwym potworem. Jednak współcześni badacze podważają pierwotną identyfikację tego gatunku i sugerują, że mógł on nie rosnąć już znacznie powyżej stwierdzonego rozmiaru. Wciąż potrzeba więcej badań, by rozstrzygnąć, czy mamy do czynienia z nieodkrytym olbrzymim węgorzem, czy może wszystko jest jedynie efektem błędnej klasyfikacji. Ta niepewność przypomina nam, że oceaniczne głębiny skrywają wiele niezgłębionych jeszcze tajemnic.